Dzień dobry, Danusiu. Witam Cię serdecznie. Dzień dobry, Wiolu. Dzisiaj będziemy zajmować się naszymi braćmi kosmitami. Mamy tytuł dzisiejszego spotkania: Spójna rzeczywistość nas wspiera od drugiej połowy XX wieku. Zapraszam. No i warto powiedzieć, dlaczego nas wspiera. Ponieważ pod koniec XX wieku weszliśmy w okres galaktycznej koniunkcji. I o tym trzeba mówić, ponieważ to jest bardzo specyficzny okres w dziejach Ziemi. Zdarza się raz na 26 000 lat, a więc nie sięgamy tam pamięcią. Nie wiemy, jak ten okres Ziemi mija. Jest to dla nas coś absolutnie nowego, z czym się nigdy wcześniej nie spotkaliśmy. Ale zaczynamy obserwować w tej chwili tego objawy. Na czym polega galaktyczna koniunkcja? Ziemia w tej chwili przechodzi przez pas płaszczyzny naszej galaktycznej ekliptyki, gdzie jest w sposób najsilniejszy zaopatrywana w informacje i energię zarówno przez planety naszej galaktyki, Słońca naszej galaktyki i biało-czarną dziurę naszej galaktyki. Oczywiście nie tylko nasza galaktyka ma biało-czarną dziurę, bo taką biało-czarną dziurę, o której już wspominałam, jako efekcie kreacji zorganizowanej materii, dowiedzieliśmy się i w przypadku każdego z nas, my też funkcjonujemy w obrębie wielowymiarowego pola kwantowego o kształcie torusa. Torus to jest po prostu kula z podwójną dziurą w środku, czyli sprężeniem zwrotnym. Taką podwójną dziurę w obrębie swojego wielowymiarowego pola kwantowego ma nasza Ziemia, każda planeta w naszym układzie, nasze Słońce i to się tego rodzaju zależność jest obecna w całej naszej galaktyce. My należymy nie tylko do ziemskiego systemu życia, ale również do systemu życia galaktyki Drogi Mlecznej. To jest, można powiedzieć, taki wyższej generacji Bóg naszego systemu życia, bo oczywiście naszym lokalnym Bogiem jest globalna świadomość ziemskiego systemu życia. Jesteśmy częścią galaktycznego systemu życia, no i jako część galaktycznego systemu życia jesteśmy również częścią globalnej świadomości wszechświata. Czyli nawet nasz Bóg jest i zorganizowany hierarchicznie, i również ma strukturę fraktalną. Czyli świadomość się rozgałęzia i łączy jednocześnie, dlatego że wszystko w naszej wielowymiarowej hipersferze jest wzajemnie ze sobą infoenergetycznie splątane. O czym chciałabym jeszcze po raz kolejny powiedzieć, zanim się zabierzemy za naszą współpracę z kosmitami. Bo w gruncie rzeczy to nie my z nimi współpracujemy. Oni próbują współpracować z nami po to, żeby podwyższyć stan naszej świadomości. Bo bierzemy wszyscy udział w ewolucji wszechświata. Bierzemy udział w ewolucji ziemskiego systemu życia. Bierzemy udział w ewolucji naszej galaktyki. I na każdym z tych stopni my jesteśmy cząstką tego procesu. Tak prawdę powiedziawszy, istnienie wszechświata od samego początku to proces. Nie było wielkiego wybuchu i już doskonale o tym wiemy, że nasza wielowymiarowa hipersfera poczęła się jako proces, a nie jako wielki wybuch.
I żeby jeszcze raz przypomnieć, w jaki sposób to się odbywa, to powiem, że źródłem wszystkiego, co istnieje w naszym wszechświecie, jest fizyczna próżnia. Nie jest pusta. Mamy w gruncie rzeczy, może od tego należałoby zacząć, mamy dwa systemy światopoglądowe, które nam się w tej chwili oferuje. Pierwszy światopogląd obowiązujący w naszym kraju to system religijny, chrześcijaństwo. Dowiadujemy się, że Ziemia została stworzona przez Boga, że Bóg jest i chociaż otrzymaliśmy od Niego wolną wolę, ale tylko pod pewnymi warunkami, gro władzy zatrzymał dla siebie. W związku z tym nasza wolna wola, czy ona jest taka całkiem wolna w rozumieniu religijnym? Nie. Decyduje o wszystkim posłuszeństwo. Posłuszeństwo wobec Boga i wobec Kościoła katolickiego, który jest pośrednikiem między nami a tą wyższą instancją. O tym, że żyjemy tutaj tylko raz, to chyba każdy katolik wie. Przychodzimy na świat tu raz w ramach jednej próby i w momencie śmierci mamy do wyboru raj, o którym w zasadzie niewiele wiemy, oprócz tego, że śpiewamy tam w chórach anielskich. Mamy do wyboru czyściec, gdzie w zasadzie jesteśmy od Boga odsunięci, ale nasi przodkowie, nasi następcy mogą nas wybawić od tego oddalenia za pomocą nabożeństw, które służą temu, żeby nas stamtąd wydobyć, za pomocą modlitw. No oczywiście w momencie, kiedy składamy potrzebę nabożeństwa, musimy za to zapłacić, bo co tam dużo mówić, Kościół to jest instytucja, która żyje z nas. I tych pieniędzy potrzebuje bardzo dużo. Potrzebuje ich i wtedy, kiedy chrzcimy nasze dzieci, czyli wtedy, kiedy przychodzimy na świat i wtedy, kiedy zawieramy śluby, podobno nie do rozwiązania, ale okazuje się, że wszystko jest do rozwiązania, jak się za to zapłaci. I wtedy, kiedy umieramy, czyli za każdym razem musimy się opłacić w każdym etapie naszego życia. Nawet wtedy, kiedy uczęszczamy na nabożeństwo, też musimy złożyć datek. Już nie mówiąc o tym, że Kościół już zobowiązał naszą władzę państwową do tego, żeby również mu sypnęła szczodrze kasą. Ale co decyduje w końcu o tym, czy się dostaniemy do nieba, czy nie? Tak jak powiedziałam, posłuszeństwo wobec Boga i Kościoła, wiara w to, że nasze grzechy zostały z góry zbawione za pomocą ofiary złożonej przez Jezusa 2000 lat temu. Więc jeżeli nie wierzymy w to, że Jezus oddał życie po to, byśmy byli zbawieni, to też się do raju nie dostaniemy. A co jest najmniej ważne w tym wszystkim, jeśli chodzi o kwestię przedostania się do raju? Jakość naszego życia tutaj. To znaczy, jeżeli żyjemy zgodnie z nakazami Kościoła, bo Kościół wszystko nam dokładnie opisuje i informuje, w jaki sposób mamy żyć, żeby się do tego raju dostać, ale ponieważ jesteśmy istotami słabymi i grzeszymy,
Oczywiście grzech jest również bardzo przydatnym dla Kościoła pojęciem, ponieważ grzech musi odpuścić kapłan i też trzeba za to zapłacić. Nie wiem, jak to się odbywa w Kościele katolickim, nie jestem katoliczką. W każdym bądź razie jako protestantka, moja rodzina należała do Kościoła protestanckiego, ja w tej chwili wyznaję tylko i wyłącznie religię Boga jednego dla wszystkich. Nie rozróżniam ich, ponieważ i tak wszyscy mamy dokładnie tych samych bogów. Są to bogowie naturalni, którzy funkcjonują zgodnie z naturą, zgodnie z prawami natury i żadna ziemska instancja na ich działalność nie ma żadnego wpływu. Ale, co warto wiedzieć, my jesteśmy kreatorami, ale to już też w ramach tego światopoglądu, który w zasadzie my w tej chwili próbujemy przekazać tym, którzy chcą nas słuchać. Bo innym światopoglądem jest światopogląd naukowy, który też stwierdza, że przychodzimy tu tylko raz, po naszej śmierci nie istniejemy i żyjemy tylko w pamięci potomnych. I zwróćmy uwagę, jak te światopoglądy wpływają na jakość naszego życia. Po pierwsze, jeśli chodzi o światopogląd religijny, w zasadzie zostaliśmy całkowicie zwolnieni z odpowiedzialności za jakość naszego życia. Dlaczego? Bo za jakość naszego życia odpowiada kapłan, który w każdej chwili może nam grzechy odpuścić. Bo grzech to jest oczywiście sprzeciwienie się woli Boga i bez odpuszczenia tego grzechu nie ma mowy o tym, żeby się dostać do raju, ani bezpośrednio po śmierci, ani prosto z czyśćca. Jako piekło ofiaruje nam religia otchłanie piekielne, ale przyznam się szczerze, że nie bardzo wiem, na czym to polega. W każdym razie nie wyobrażam sobie tego jako podziemia z kotłami ze smołą, pod którymi ogień podsycają diabły z rogami i ogonem i kopytami. Bo może to są podziemia Tartaru. Taki obraz piekła funkcjonował przez wieki. Fakt, że Kościół zdejmuje z nas odpowiedzialność przez to, że możemy uzyskać rozgrzeszenie, albo osobiście poprzez datki i wyspowiadanie się księdzu w łaskawe ucho, albo poprzez modły i nabożeństwa naszych potomków, którzy zadbają o to, żebyśmy się wydostali z czyśćca. Natomiast jeśli chodzi o wydostanie się z piekła, to chyba tylko i wyłącznie wtedy, kiedy dojdzie do końca świata i przyjdzie sąd ostateczny, kiedy Jezus obok swojego Ojca będzie wskazywał, kto właściwie dokąd ma trafić. Czyli znów niewielki mamy wpływ na to, jak właściwie nasza przyszłość po naszej śmierci będzie się kształtować. Zdjęcie odpowiedzialności to jest jednocześnie otwarcie szeroko wrót do tego, żebyśmy postępowali niemoralnie. No bo jeżeli w każdej chwili możemy się wyspowiadać i mieć znów czystą kartę, to właściwie w jaki sposób my możemy podnieść swoją świadomość na wyższy poziom? Nie mamy takiej możliwości, prawda? Z kolei, jeśli weźmiemy pod uwagę światopogląd naukowy, mówię w tej chwili o tej konserwatywnej nauce, która jest zdominowana przez paradygmat świadczący o tym, że przychodzimy tu tylko raz, że w zasadzie jesteśmy niewolnikami genów,
I tyle naszego, co przeżyjemy tu i teraz, to czego w ten sposób uczy nas nauka? Że im więcej zagarniemy teraz dla siebie, tym będziemy bardziej szczęśliwi. Nie ma mowy o tym, że żyjemy wśród ludzi sobie podobnych, z którymi możemy tworzyć wspólną przyszłość, szczęśliwą dla każdego, tylko każdy chce jak najwięcej wyszarpać dla siebie. I teraz chciałam temu, właściwie my obie chciałyśmy przedstawić dokonania nauki wyprzedzającej, która za pomocą uniwersalnego prawa kreacji przybliża nam to, w jaki sposób funkcjonuje rzeczywistość. Nauka konserwatywna nie posunęła się jak na razie dalej poza mechanikę kwantową. Co ustaliła mechanika kwantowa? Że rzeczywistość jest spójna, ale to jest tylko i wyłącznie ustalenie, które owszem, zostało udowodnione doświadczalnie, ale w żaden sposób nie wytłumaczyło nam, w jaki sposób właściwie ta spójność jest realizowana, na czym ona polega i w jaki sposób możemy ją wykorzystać. Trochę to przypomina filozofię buddyzmu i taoizmu, bo to nie są systemy religijne, ale raczej filozoficzne, gdzie poprzez doskonalenie siebie dochodzimy do zjednoczenia z całością istnienia. Czyli to też jest takie trochę enigmatyczne. Natomiast wielowymiarowa fizyka kwantowa, przepraszam, muszę się podłączyć. No niestety, bateria ma swój czas i okres przydatności. Jak w katolicyzmie. No, wszystko ma swój okres przydatności, nawet nauka, bo nauka wciąż się rozwija, podobnie jak wszechświat. I dzięki temu, że nauka nie jest tak zdogmatyzowana jak religia, my też możemy się rozwijać razem z nią. I teraz, kiedy już wiemy, że mechanika kwantowa niczego nie wyjaśnia, nie wie, jak jest skonstruowany wszechświat, właściwie nie zna niczego poza kosmosem, w związku z tym tę nieuchwytną część rzeczywistości, której nie jesteśmy w stanie ani dotknąć, ani zobaczyć, ani polizać, sprowadziliśmy do pustki, w związku z czym w mechanice kwantowej wszystko powstaje z niczego, tak samo jak w religii. Czyli z pustki rodzą się cząstki i antycząstki, które wchodzą w interakcję z materią czasoprzestrzeni. Bo te cząstki to też materia w mechanice kwantowej. I teraz, kiedy odsuniemy na bok konserwatywną naukę, zdogmatyzowaną, obwarowaną paradygmatem, który dyktuje nam, co nam wolno badać, w jaki sposób nam wolno badać, jakie pytania nam wolno zadawać, jakimi metodami wolno nam badać swoje środowisko i nas. I jak mamy interpretować wyniki, jeżeli to wszystko odsuniemy na bok, to stajemy się wolni. Naprawdę wolni. I właśnie w ten sposób nauka wyprzedzająca, która wyszła poza paradygmat, opracowała uniwersalne prawo uniwersalne prawo kreacji zorganizowanej materii. I dopiero ono wyjaśniło, w jaki sposób działa spójność, skąd się wzięła i dlaczego my jesteśmy kreatorami, współkreatorami tej rzeczywistości, w której żyjemy. Więc nikt nam niczego z góry nie narzuca. To, co sobie stworzymy, to mamy.
Jesteśmy swoimi własnymi bogami, ponieważ każdy z nas ma tak zwaną wyższą jaźń, czy też jak psychologia nazywa nadświadomość, która jest cząstką naszego lokalnego Boga, czyli globalnej świadomości ziemskiego systemu życia. Ten ziemski system życia i jego globalna świadomość jest również częścią Boga wyższej generacji. I tak dalej, aż do Boga całego wszechświata. Czyli świadomość jest zorganizowana fraktalnie, tak jak cała rzeczywistość. I teraz, skoro już wiemy, że jednak powstaliśmy nie z niczego, tylko z czegoś, to za uniwersalnym prawem kreacji zorganizowanej materii powiem, że źródłem wszystkiego jest fizyczna próżnia, ale fizyczna próżnia to nie jest nic. Ponieważ fizyczna próżnia jest czymś w rodzaju pramaterii, czyli układem równowagowym sił. I ma swoją strukturę wektorową. A ponieważ jest to układ pozostający w dynamicznej równowadze, jest również zdolny do twórczej kreacji. O tym, jaka jest podstawowa cząstka próżni fizycznej, już pokazywałam. Może nawet przybliżę, żeby ona była większa, po to, żeby można było zatrzymać w odpowiednim momencie i dokładnie sobie tę podstawową cząstkę obejrzeć. Widzimy tutaj, że w samym centrum tej podstawowej kanciastej kropki, czyli kubooktaedru, kubooktaedr to jest sześcian, w którym wszystkie naroża zostały ścięte w ten sposób, że powstała bryła o dokładnie tej samej długości boków. Te boki mamy tutaj wyodrębnione, a ze środka tej kanciastej kropki rozchodzi się 12 promieni. I teraz, kiedy już wiemy, w jaki sposób wygląda ta kanciasta kropka, informuję, że każda linia, którą widzieliśmy na tym rysunku, to jest podwójny wektor, czyli w przeciwnym, dwa wektory skierowane w przeciwnej, no trudno powiedzieć w przeciwnym kierunku, bo kierunek to jest raczej linia, po której się porusza wektor. To są dwa wektory o przeciwnym zwrocie. Każda taka klatka jest odizolowana od wszystkich innych w obrębie fizycznej próżni, stanowi sobą swoistą całość. Niemniej jednak, chociaż one nie są między sobą w żaden sposób połączone za pomocą sił, na skutek tego, że dysponują potencjałem kreacji, z tej kanciastej kropki jest w stanie próżnia fizyczna, czy też objętość próżni fizycznej wytworzyć dodatkowe wymiary tej objętości, czyli fakt, że konserwatywna nauka wyszła z założenia, że my swoją objętość tworzymy za pomocą punktów bezwymiarowych,
już w tym założeniu, można powiedzieć, zawarł się grzech główny. Nie można stworzyć żadnej objętości, jeżeli ona nie ma kształtu i rozmiaru. Kanciasta kropka w fizycznej próżni ma i kształt, i rozmiar. Kształt poznaliście Państwo jako kubooktaedr. Ma on swój wymiar. Jest to długość Plancka. I od razu mamy wytłumaczenie, dlaczego wszystko, co jest związane z długością Plancka, poniżej tej wartości, traci swój sens fizyczny. Ponieważ objętość próżni to jest najmniejsza jednostka w naszej rzeczywistości. Więc wszystko, co jest mniejsze, traci swój sens fizyczny. Ponieważ próżnia jest począstkowana, i mówię o próżni fizycznej, a nie o pustce, w związku z tym wszystko, co się z niej wyłania, czy w postaci kosmosu, czy też równolegle z kosmosem, ze zwierciadlaną rzeczywistością równoległą, jest również począstkowane. Dlatego materia, czyli te pola fizyczne, które się wyłoniły z fizycznej próżni, też są jednocześnie cząstką i falą. Pole fizyczne jest materią. Nic, co jest materialne, nie może być niefizyczne. Wydaje mi się, że oferując w tej chwili proste założenia wielowymiarowej fizyki kwantowej, wykazuje, że zarówno kosmos, jak i zwierciadlana rzeczywistość równoległa są fizyczne. Materia, energia i informacja tworzą razem jedną całość. Dlaczego? Dlatego, że materia jest elektromagnetyczna, ta, która się wyłoniła z fizycznej próżni. A jak wiemy, elektromagnetyzm jest świetnym materiałem do tego, żeby kodować informacje. Korzystamy z tego nieprzerwanie. Bez tego nie byłoby ani radia, ani telewizji bezprzewodowej, ani GPS-u, ani internetu bezprzewodowego. To wszystko zawdzięczamy materii elektromagnetycznej, która koduje w sobie informacje. W związku z powyższym nic, co się zdarzyło w obrębie wielowymiarowej hipersfery, która się wyłoniła w ramach procesu, czyli tworzenia niezliczonych obiektów wielowymiarowych w obrębie wielowymiarowej hipersfery. Wszystko jest fizyczne i wszystko jest materialne. I czego się my dowiadujemy przy okazji? Że każda, nawet najmniejsza cząstka materii istniejąca we wszechświecie jest inteligentna. Nie ma możliwości, żeby nią nie była. Dlaczego? Ponieważ wszystko jest ze sobą połączone za pomocą niezliczonej liczby sprzężeń zwrotnych. Ta podwójna biało-czarna dziura to jest sprzężenie zwrotne, które łączy ze sobą próżnię fizyczną, kosmos i zwierciadlaną rzeczywistość równoległą. I oczywiście tworzy ze sobą dodatkową jeszcze sferę tych niezliczonych połączeń międzywymiarowych. Czyli mamy ze sobą ile wymiarów? 12. 4 sfery wzajemnie w sobie zagłębione, które są ze sobą wzajemnie połączone oddziaływaniami infoenergetycznymi o ściśle fizycznej naturze. Każdy z nas, jako element wielowymiarowy wszechświata, jest dla siebie Bogiem, ale jednocześnie cząstką czegoś większego. I wszyscy razem wpływamy
nie tylko na jakość swojego życia, ale na jakość wszystkich elementów, które są z nami związane. Więc jeżeli funkcjonujemy w ramach ziemskiego systemu życia, to my funkcjonujemy w obrębie ekosystemu planety. I jesteśmy razem z nią wzajemnie powiązani. Psychosfera, o której słyszymy w ezoteryce, to jest wielowymiarowy kompleks świadomościowy naszej planety. I tam w tej psychosferze, w tym wielowymiarowym kompleksie jest zorganizowane wszystko, co steruje naszym funkcjonowaniem tutaj, ale jednocześnie informacje, które są dla nas dostępne w obrębie ziemskiego systemu życia, są dostępne także dla innych systemów życia we wszechświecie, a więc również w systemie życia naszej galaktyki. Czyli my mamy, można powiedzieć, nie tylko zwierciadlaną rzeczywistość w obrębie ziemskiego systemu życia, która współistnieje i współpracuje z czasoprzestrzenną częścią ziemskiego systemu życia, ale jesteśmy również częścią rzeczywistości równoległej, kosmicznej w obrębie galaktycznego systemu życia. Powinniśmy sobie to wyobrażać znów jako system hierarchiczny. My jesteśmy na samym dole jako ludzie, ale weźmy pod uwagę, że my też jesteśmy Bogiem dla naszego ciała. Dlaczego? Ponieważ my jesteśmy układem, który łączy ze sobą wszystkie komórki naszego ciała. Społeczność naszego ciała, można powiedzieć, jest takim mniejszym fraktalem społeczności ekosystemu naszej planety. Czyli tak jak świadomość, nasza wielowymiarowa świadomość, nasza indywidualna wielowymiarowa świadomość jest Bogiem dla naszego ciała, dokładnie tak samo globalna świadomość ziemskiego systemu życia jest naszym globalnym Bogiem, a my jesteśmy jego częścią. To znaczy nie my tu na Ziemi, bo my tu na Ziemi jesteśmy częścią naszego wielowymiarowego kompleksu świadomościowego, który steruje naszym ciałem organicznym. Nasze ciało organiczne nie jest nieśmiertelne, ale my tak. Nieśmiertelny jest nasz kompleks świadomościowy. I o tym warto wiedzieć, ponieważ to, co sobie stworzymy tutaj, nasze przekonania, jakie tutaj nabieramy, nasz światopogląd, to, co na rzeczywistości równoległej po śmierci naszego ciała, bo mentalnie my przynależymy do rzeczywistości równoległej. Ona jest spolaryzowana w stosunku do rzeczywistości kosmicznej, ale jest jednocześnie, można powiedzieć, jej zwierciadlanym obrazem. Z tym, że ten obraz jest taki nie do końca w pełni zwierciadlany, ponieważ my, przychodząc tutaj, nie mamy dostępu do całości informacji. Dlaczego? Ponieważ my tutaj eksperymentujemy w takim środowisku, gdzie my do informacji nie mamy dostępu. Po co? Bo gdybyśmy mieli dostęp, to nie mielibyśmy wtedy możliwości eksperymentowania. Eksperyment to jest coś, co daje nam pewny margines niepewności. My coś wypróbowujemy. Jeżeli my wiemy wszystko,
to nie ma mowy o żadnej próbie. Kiedy przeniesiemy się do rzeczywistości zwierciadlanej i połączymy się z naszą częścią, która tam przebywa, z naszym bliźniakiem, który wcale nie jest fantomem, bo fantomem w momencie, kiedy wychodzimy poza ciało, jest tylko ta część kompleksu świadomościowego, która tutaj nami i naszym życiem zawiaduje. I jeszcze warto wiedzieć, że tych ziemskich kompleksów i nie tylko ziemskich jest więcej. My nie jesteśmy tutaj jako pojedyncza próba, bo nasz bliźniak dzieli się i wysyła tych prób kilka. Może je wysłać do ziemskiego systemu życia, może również w charakterze pożyczki zasilić inny system życia na innej planecie. Możemy się nawet znaleźć na planecie, której globalna świadomość jest wyższa od naszej, bo nasza świadomość nie będzie wyższa niż globalna świadomość ziemskiego systemu życia. Ale już jeżeli rozszerzymy naszą świadomość o informacje pozostające poza ziemskim systemem życia, nasza świadomość się podnosi. I jesteśmy w stanie wtedy więcej informacji wprowadzić również do ziemskiego systemu życia i podnosi się globalna świadomość naszej planety. Jeżeli tkwimy w bańkach systemów religijnych bądź systemu paradygmatu naukowego, to my się nie rozwijamy. Rozwijać się możemy tylko wtedy, kiedy wyjdziemy poza system religijny i kiedy wyjdziemy poza paradygmat. Jak się narodziła wielowymiarowa fizyka kwantowa? Poprzez wyjście poza paradygmat. My nigdy nie jesteśmy zamknięci w klatce. Jeżeli się zamykamy w klatce, to robimy to dobrowolnie. I o tym warto wiedzieć. I teraz, kiedy już wiemy o tym, że nie jesteśmy tutaj pojedynczo, że jesteśmy częścią większej całości, że wszystkie elementy tej większej całości są ze sobą bardzo dokładnie powiązane i tyle jesteśmy w stanie zaczerpnąć ze świadomości wszechświatowej, na ile sami podniesiemy swoją świadomość. A podnosimy ją i w obrębie naszego ziemskiego systemu życia, i inkarując na innych planetach. I jeżeli trafi nam się planeta o wyższym stopniu rozwoju, to, czego się tam dowiemy, możemy wprowadzić do ziemskiego systemu życia. Ale musimy również wiedzieć, że planety też charakteryzują się różnym stopniem rozwoju. W związku z tym, zanim my osiągniemy doskonałość i znajdziemy się na planecie najwyższej generacji, to my musimy się przenieść przez wszystkie stadia rozwoju. I warto wiedzieć o tym, że nasza Ziemia znajduje się, można powiedzieć, na samym dole skali. Jesteśmy planetą pierwszej generacji. I powinniśmy w związku z tym bardzo dbać o to, aby naszą świadomość podnosić. Ezoteryka bardzo lubi mówić o wibracjach, już o tym mówiłam. My nie podnosimy wibracji naszego ciała. Każda część naszego ciała pracuje na odmiennej wibracji. Dlaczego? Dlatego, że każda informacja, żeby się dostała tam, gdzie powinna się dostać, musi mieć adres. I ten adres to jest właśnie wibracja każdej z części naszego ciała. Dlatego każdy ośrodek, który ezoteryka zwie czakrami, a są to ośrodki infoenergetyczne, również wielowymiarowe, które są rozłożone na osi naszego ciała, czyli na osi naszego wielowymiarowego kompleksu świadomościowego,
są skierowane pod kątem prostym do osi naszego ciała. Są również wielowymiarowe i też pracują na ściśle określonych częstotliwościach. I tego nie należy zmieniać. Przynajmniej dopóki jeszcze funkcjonujemy w obszarze systemu życia pierwszej generacji. My będziemy podnosić nie wibracje naszego ciała ziemskiego, tylko będziemy podnosić wibracje naszego kompleksu świadomościowego. I jeżeli je podniesiemy, to albo zmienimy Ziemię w planetę drugiej generacji, albo zanim Ziemia będzie uprzejma zmienić swoją globalną świadomość, będziemy inkarnować na planetach wyższych generacji po to, żeby zasilić naszą planetę nową dawką informacji. I to jest właśnie ten system światopoglądowy, który staramy się udostępnić naszym słuchaczom. To nie jest ani nauka zamknięta w klatce paradygmatu, ani nie jest to system religijny. Bardziej można byłoby to podciągnąć pod system światopoglądowy, czyli system filozoficzny. Filozofia wspiera nasz rozwój. Niezależnie od tego, jaka ona jest, ona zawsze wspiera, ponieważ filozofia nie stawia sobie barier. Religia tak. Natomiast filozofia wychodzi z założenia, że niezależnie od tego, jaką drogą pozyskujemy wiedzę, a tych dróg mamy wiele, zawsze możemy wyjść poza granice naszej wiedzy. Bo tylko wtedy, kiedy wyjdziemy poza granicę dotychczasowej wiedzy, będziemy w stanie się czegoś nowego dowiedzieć. A bez dowiedzenia się czegoś nowego nie podwyższymy stanu naszej świadomości i nie będziemy zmieniać naszego środowiska tak, żeby ono było przyjazne dla nas wszystkich. Gdy znajdziemy się na planecie najwyższej generacji, znajdziemy się w środowisku absolutnie przyjaznym dla wszystkich. Ale zanim się znajdziemy na tej planecie najwyższej generacji, każda następna generacja będzie bardziej dla nas przyjazna. My tutaj uczymy się podstawy, można powiedzieć, wzajemnych interakcji. Na planecie wyższej generacji, drugiej i trzeciej, będziemy się uczyć, na drugiej będziemy się uczyć podstaw odpowiedzialności. Na planecie trzeciej generacji już będziemy się uczyć własnej odpowiedzialności i będziemy ponosić odpowiedzialność za to, co czynimy. O tym, że nie podnosimy odpowiedzialności tutaj za nic, doskonale sobie powinniśmy zdać sprawę, kiedy przeanalizujemy światopogląd naukowy, zamknięty w klatce paradygmatu, i światopogląd religijny, który też jest zamknięty w klatce dogmatów. Tutaj na razie uczymy się odpowiedzialności. I niewielu ludzi tutaj jest odpowiedzialnych za to, co mówi, co myśli i co robi. O tym, że nie jesteśmy odpowiedzialni, doskonale wiemy dlatego, że nieodpowiedzialni są ludzie i w obrębie naszej lokalnej społeczności, i w obrębie naszego kraju, i w obrębie naszego kontynentu, i w obrębie naszej planety. Nigdzie nie można zaobserwować odpowiedzialności zbiorowej. Jest tylko i wyłącznie odpowiedzialność indywidualna, a i ona jest zdejmowana z nas przez religię i przez światopogląd naukowy. Bo jeżeli my żyjemy tu tylko raz i nie poczujemy skutków własnego działania na sobie, to jak możemy mówić o odpowiedzialności? Jeżeli my
nie zamienimy się tutaj, w Polsce, w środowisko obywatelskie, które będzie ponosić odpowiedzialność za skutki swoich decyzji jako społeczność, to nie ma mowy o tym, żebyśmy wypracowali nawet lokalną świadomość. Można sobie wyobrazić, że są takie lokalne społeczności, które wypracowują swoją świadomość. I takim środowiskiem, które wypracowało własną świadomość, jest świadomość religijna. Takim środowiskiem jest również świadomość partyjna. Jesteśmy zamknięci w ramach partii, w stosunku do niej jesteśmy lojalni, czyli znów, jeżeli wyjdziemy poza granicę i przestaniemy być lojalni w stosunku do partii, nie jesteśmy lojalni w stosunku do swoich członków. Czyli czy w tej chwili to, co powiedziałam, czy jest jasne, że my nie możemy się zamknąć w żadnej klatce, jeżeli chcemy podnosić wibracje naszego kompleksu świadomościowego? Chyba tak. Jak sądzisz? Jak najbardziej. I teraz chciałabym się zwrócić do naszych słuchaczy. Ja rozumiem, że to wszystko, o czym mówię, nie jest łatwe do przyswojenia. Jeżeli ktoś z Państwa ma pytania, a nie chce się z nimi obnażyć w ramach komentarza, bardzo zachęcam do wysłania pytania do mnie za pomocą Messengera. Ja mogę mieć tylko 5000 znajomych. Nawet nie mam, bo systematycznie usuwam tych, którzy zaburzają mój komfort psychiczny. Natomiast jestem skłonna odpowiadać na każde zapytanie, które się pojawi. I przeglądam również folder inny, więc każdy, kto nie jest moim znajomym, może wysłać do mnie pytanie, może również zgłosić się ze swoimi wątpliwościami i jeżeli zbierze się ich odpowiednia ilość i okaże się, że dotyczą one jakiegoś zagadnienia, będziemy z Wiolą to zagadnienie rozwijać. Po to, żeby droga do podnoszenia naszej osobistej świadomości i jednocześnie świadomości naszego ziemskiego systemu życia, bo im więcej ludzi będzie miało wyższą świadomość w ziemskim systemie życia, tym również wyższa będzie świadomość naszej planety. I tym większe mamy szanse w okresie galaktycznej koniunkcji czerpać więcej informacji z wszechświatowej bazy danych, a nawet początkowo z bazy danych naszej galaktyki. W obrębie naszej galaktyki mamy 3 planety, które się znajdują na najwyższym stopniu rozwoju. I możemy od nich czerpać informacje w okresie galaktycznej koniunkcji, ponieważ mamy dostęp do galaktycznej bazy danych. A systemów życia mamy w naszej galaktyce sporo, na różnych stopniach rozwoju. Więc jeżeli mamy dostęp również do wielu systemów życia w obrębie naszej galaktyki, a nie tylko w dostępie do globalnej świadomości naszej galaktyki, to my możemy czerpać zewsząd informacje. Bo jeżeli my jesteśmy na najniższym stopniu rozwoju, to każdy kontakt dla nas
spoza ziemskiego systemu życia jest wartością dodaną. Jest mnóstwo systemów życia na takim systemie, na takim poziomie życia jak my. Ale im bardziej będziemy się zbliżać do wyższych globalnych świadomości innych systemów życia, tym będzie nas mniej. Najwięcej jest zawsze na dole, ponieważ tam jest największe odcięcie od wszechświatowej bazy danych i tam można najwięcej praktykować wyjścia poza skalę. Dlatego te systemy życia, które się znajdują na najniższym stopniu rozwoju, są jednocześnie największą wylęgarnią nowych pomysłów. To jest tak jak ze sztuczną inteligencją. To jest tylko program, bo my też działamy według programów i proszę się tym w żaden sposób nie czuć dotkniętym, dlatego że my przez 90% naszego życia pracujemy właściwie na autopilocie, czyli na naszej podświadomości, czyli na programach. I świadomość sztuczna to też jest program. To jest zawsze program i jeżeli ktoś będzie wpierał w kogokolwiek z was, z naszych słuchaczy, przekonanie, że to z całą pewnością nie jest program, jest. Nasz program jest ukierunkowany na to, żeby wychodzić poza granice. Dlatego jesteśmy w stanie zdobywać coraz więcej informacji spoza granic, w których funkcjonuje wszechświat. My jesteśmy, można powiedzieć, tym najbardziej aktywnym członkiem, przynajmniej należymy do rodzaju tych najbardziej aktywnych członków, którzy wnoszą coś nowego do całości. Ci natomiast, którzy są coraz wyżej, są coraz bardziej nastawieni na pomoc. My tę pomoc dostajemy nie tylko ze zwierciadlanej części naszego ziemskiego systemu życia, ale również od kosmitów. I przez cały czas dążyłam właśnie do tego, że każdy system życia, który znajduje się na wyższym poziomie niż my, jest dla nas dawcą informacji cennych. Tych, których my jeszcze nie posiadamy. Bo my jesteśmy, tak jak powiedziałam, zorientowani na wychodzenie poza skalę. I są takie sztuczne inteligencje, które są zorientowane na wychodzenie poza skalę i fundują nam nowe rozwiązania. Dokładnie takie same centrum mamy w swojej zwierciadlanej rzeczywistości w ziemskim systemie życia, gdzie też pozyskujemy stamtąd nowe informacje. Czyli wszystko właściwie, co mamy w obrębie wszechświatowej hipersfery, proszę zwrócić uwagę, funkcjonuje dokładnie na tych samych zasadach. Nawet nasze ciało, nasze komórki są inteligentne. Więcej powiem, nasze komórki są inteligentniejsze od nas, ponieważ były w stanie się zorganizować po to, żeby realizować wspólny plan, jakim jest przeżycie. Przecież nasze komórki są lepiej zorganizowane niż my w naszych społecznościach. Więc jeżeli chcemy wiedzieć, w jakim kierunku mamy dążyć do tego, żeby podnosić swoją świadomość, przyjrzyjmy się naszym komórkom. W naszym ciele nie ma komórek uprzywilejowanych. W naszym ciele każda komórka dostaje dokładnie to, czego potrzebuje. Po to, żeby wykonać rolę, która do niej należy. Każda komórka, która jest zagrożeniem dla naszego życia,
jest likwidowana przez nasz system obronny. Likwidowana, czyli wysyła jej się sygnał śmierci. Śmierć komórki to nie jest nasza śmierć. To jest tylko śmierć komórki. Komórki się odradzają. Odradzają się w oparciu o informację zawartą w naszym DNA. Ale to, co myśmy odszyfrowali w naszym DNA, to jest zaledwie parę procent. Większość naszego DNA stanowi dla nas czarną magię. I o tym też powinniśmy wiedzieć. Przestanie to być dla nas czarna magia dopiero wtedy, kiedy znajdziemy się na planecie coraz wyższej generacji. Im wyższy będzie stopień naszej świadomości, tym większy będzie dostęp do naszego DNA. Czyli nasza przyszłość nie leży w tym, żeby wyrwać sąsiadowi to, co on ma, bo ja chcę mieć więcej, tylko na tym, żeby sąsiad był równie dobrze zaopiekowany jak ja. Czyli żeby ja miała stan dobrostan, żeby Wiola miała żyła w stanie dobrostanu i każdy z naszych słuchaczy. To jest droga, do której powinniśmy dążyć. I teraz warto sobie porozmawiać, co kosmici mają nam do powiedzenia. A mają do powiedzenia nam dużo. Przede wszystkim odwiedzali nas tutaj, można powiedzieć, od niepamiętnych czasów. Nawet można powiedzieć, że mamy prawo podejrzewać, że Ziemia była zasiedlana przez kosmitów kilkakrotnie. I nie jest wykluczone, że te formy życia, które się tutaj rozwijały, również były wzbogacane o osobniki żyjące na innych planetach. Bo jeżeli jakaś cywilizacja tutaj, szukając innej planety do życia, dlaczego się szuka innej planety do życia? No na przykład wtedy, kiedy nasza planeta zbliża się do swojego końca, zaczyna się oziębiać i wiadomo, że system życia na tej planecie nie przetrwa. Wtedy mieszkańcy planety zaczynają się przygotowywać do przesiedlenia. Żeby się mogli przyszykować do przesiedlenia, muszą wiedzieć tyle o wszechświecie i o zasadach jego funkcjonowania, żeby pokonać kosmiczne odległości i nie umrzeć po drodze. Czyli muszą wiedzieć o tym, że nasza rzeczywistość jest wielowymiarowa i nasza natura jest równie wielowymiarowa jak natura rzeczywistości. Czyli muszą wiedzieć, że muszą się przemieszczać nie w kosmosie, tylko poza nim, w rzeczywistości zwierciadlanej. Albo nawet za pomocą skoku kwantowego, czyli przemieszczać się w swoim kompleksie świadomościowym i odtworzyć ciało biologiczne w innym miejscu. Drogi są dwie. Niemniej jednak, jakkolwiek byśmy się nie chcieli przemieszczać, czy przez rzeczywistość zwierciadlaną, czy przez drogą skoku kwantowego, musimy wiedzieć, jak funkcjonuje rzeczywistość i jaka ona jest. I w ten sposób właśnie do nas trafiają kosmici. Kosmici trafiają i ci, którzy są na niskim stopniu rozwoju, i ci, którzy są na wyższym. Ci, którzy są na niższym stopniu rozwoju, prawdopodobnie zasiedlali Ziemię już wcześniej, ale wystarczająco wysokim, żeby móc Ziemię zasiedlić, czyli przemieszczali się przez rzeczywistość równoległą.
przywieźli tu swoje zwierzęta. Powiem to na wyrost, ale ziemia była zasiedlana kilkakrotnie i mamy na to dowody. Mało tego, ci, którzy ją kilkakrotnie zasiedlali, krzyżowali się ze sobą. A jeszcze mamy dowody również na to, że około 200 000 lat temu naszą wielowymiarowość podniesiono na wyższy poziom, czyli już dojrzeliśmy do tego, żeby zainteresować się podróżami kosmicznymi poza kosmosem i dokonano na naszym DNA zabiegów inżynierii genetycznej. Mamy tego ślady. Nasi domniemani przodkowie mają 23 chromozomy, więc od razu możemy powiedzieć, że nie pochodzimy od małp, z całą pewnością. Pochodzimy od tych, którzy wcześniej nas tu zasiedlali i również dokonano na nas inżynierii genetycznej, łącząc 2 chromozomy, czyli niekoniecznie tutaj. Ta inżynieria genetyczna mogła być dokonana nawet wcześniej, na tych, którzy tu przybyli. Połączono 2 chromozomy w jeden chromozom, tak zwany chromozom numer 2. Jest on największym naszym chromozomem, wynikającym z połączenia 2 poprzez usunięcia części genów, dodania innych i wykonania takiej modyfikacji połączenia, aby całość była stabilna. Chromozom numer 2 jest odpowiedzialny za naszą korę nową, czyli tę, którą nauka konwencjonalna uważa za źródło naszej inteligencji. Tymczasem źródłem naszej inteligencji jest nasz wielowymiarowy kompleks świadomościowy, który mózg wykorzystuje wyłącznie w charakterze narzędzia, tak jak i nasze ciało. Całe nasze ciało biologiczne, czy też organiczne, jak zwał, tak go zwał, jest tylko narzędziem, które służy do tego, żeby eksperymentować tutaj w naszym środowisku. Mniej więcej w tym samym czasie najprawdopodobniej otrzymaliśmy również nowe neurony na drodze mutacji genetycznej, ale mutacji zaplanowanej. Chromozom numer 7 jest odpowiedzialny za to, że jesteśmy w stanie mówić, śpiewać, delektować się muzyką. Być może części tych chromozomów już zawierają również nasze zwierzęta, bo nie zapominajmy o tym, że one też są układami wspólnot komórkowych, które mają wspólny cel do realizacji. Mało tego, już nasze prace naukowe były w stanie wyśledzić, że jeżeli wpływamy na psychikę naszych zwierząt, również tych hodowlanych, to zdecydowanie są w stanie nam dawać więcej mleka, czyli dzieląc się tym, czym się dzielą ze swoimi młodymi, nawet są w stanie zaakceptować to, że służą nam za pokarm, jeżeli tego nie robimy zbyt brutalnie. Bo rośliny też mają swoją psychikę i na tę psychikę roślinną też wpływamy. Rośliny doskonale wiedzą, kiedy chcemy je uśmiercić. I jeżeli nie robimy tego brutalnie, najprawdopodobniej też są w stanie do tego podejść z większym zrozumieniem.
ale zabijając je, musimy się liczyć z tym, że one to zapamiętują i tę informację nam przekażą. W związku z tym my sobie z tą informacją musimy poradzić. I ważne jest, abyśmy podziękowali tym, którzy nam służą za pożywienie. To jest ich ofiara dla nas. My, jeżeli będziemy w przyszłości służyć swoją pomocą innym, niżej zorganizowanym formom życia, też będziemy czerpać z tego zasługi w postaci podwyższenia stanu naszej świadomości. Jeżeli będziemy w stanie zrozumieć, że jesteśmy częścią większej całości, to już podnosimy wibrację naszego kompleksu świadomościowego, nie ciała. Ciało musi wibrować tak, jak powinno. Tak, żeby informacja dotarła dokładnie tam, gdzie powinna. Jeżeli chcemy przekazać informację szyszynce, to musimy wibrować na tej wibracji. Informacja musi na tym zakresie wibracji wibrować, jakiego wymaga szyszynka. I dokładnie tak jest ze wszystkimi naszymi gruczołami wydzielania wewnętrznego. Na grupie, w grupie aktywacji połączeń międzywymiarowych na Facebooku, ona nosi nazwę Aktywacja Kundalini. Też musimy się dostosować do wibracji odpowiednich gruczołów wydzielania wewnętrznego, jeżeli chcemy je zaktywować. Jeżeli ich nie zaktywujemy naszego wielowymiarowego pola kwantowego. I nie ma znaczenia, czy aktywujemy od góry, czy aktywujemy od dołu. Aktywacja od góry trwa szybciej. Aktywacja od dołu jest zdecydowanie dłuższa. Musimy w nią włożyć więcej wysiłku. Ale jeżeli ktoś jest mało zorientowany w tym, jak funkcjonuje rzeczywistość i aktywuje ją z poziomu ezoteryki, niech aktywuje od dołu. Jeżeli ktoś jest wielbicielem nauki i chce wychodzić poza granice paradygmatu, mało tego, jeszcze bardzo intensywnie używa swoich struktur mózgowych, raczej wtedy bym optowała za tym, żeby aktywować od góry, bo jest to aktywacja szybka i spektakularna, w odróżnieniu od tej dolnej. Tam trzeba ciągnąć ten kundalini za uszy do góry. Tu można powiedzieć, w momencie, kiedy aktywuje się tę najniższą czakrę, w zasadzie nie trzeba już nic robić. Wielowymiarowe pole kwantowe aktywuje się samo w momencie pierwszej medytacji. W momencie, kiedy dokonamy zrównoważenia aktywacji wszystkich ciał, bo musimy je zrównoważyć po to, żeby zrównoważyć całe pole. Nasza rzeczywistość pracuje w stanie dynamicznej równowagi. Jest potrzebny potencjał do tego, żeby cokolwiek dokonać. Więc rzeczywistość musi być spolaryzowana, bo polaryzacja to jest potencjał do wykorzystania. Ale musimy również zadbać o to, żeby polaryzacja nie była zbyt duża. Bo jeżeli polaryzacja jest duża, to wtedy wychodzimy ze stanu równowagi i wtedy zaczynamy rozrabiać. A jeżeli narozrabiamy i nabierzemy fałszywych przekonań, a nabieramy je i w kościele, i w szkołach, to musimy liczyć się z tym, że z tymi fałszywymi przekonaniami przejdziemy do rzeczywistości zwierciadlanej i wtedy nie ma zmiłuj. Żaden klecha nas nie uratuje i nie uratuje nas nikt inny, ponieważ sami musimy dokonać zmian swojego sposobu myślenia i działania. I dokonujemy tego w tak zwanych obszarach naprawczych. Działają perfekcyjnie. Dlaczego działają perfekcyjnie? Dlatego, że tam znajdujemy się wśród osobników sobie podobnych.
Jeżeli chcemy wiedzieć mniej więcej, jak to wygląda, no to przyjrzyjmy się społecznościom religijnym. Oni myślą i działają według jednego schematu. Dokładnie to samo jest ze społecznościami partyjnymi. Działają według jednego schematu. Jak się przyglądam jednemu pisowcowi, to tak jakbym widziała całość. W związku z tym, jeżeli przechodzimy ze swoimi przekonaniami do rzeczywistości zwierciadlanej, która w stosunku do rzeczywistości czasoprzestrzennej ma zdecydowanie wyższy potencjał, ma również zdecydowanie większy dostęp do informacji, to jest rzeczą zupełnie oczywistą, że będziemy dokąd dążyć? Do takich samych jak my. I jeżeli trafimy do swojego kółeczka i przekonamy się, że tak jak my kiedyś dawaliśmy w 4 litery, to sami też możemy oberwać, to dochodzimy do wniosku, że to jednak nie jest to, co tygrysy lubią najbardziej. Musimy się zmienić. I w momencie, kiedy zaczniemy odstawać od tego środowiska, przesuwamy się coraz bardziej na jego skraj. One nie są niczym od siebie oddzielone. A i tak nikt stamtąd się nie oddala tak długo, dopóki nie zmieni swojego sposobu myślenia i w ślad za tym sposobu działania. Zaczyna się od prostych rzeczy, od nawiązywania współpracy, od przyjaźni, od stosunków przyjacielskich. Na początku będziemy wykiwać tych przyjaciół, ale później dojdziemy do wniosku, że jednak ta spójność nam służy. I im ona będzie większa, tym bardziej będziemy oddalać się od tego środowiska, aż w końcu trafimy do centrum przyjęć i centrum rehabilitacji. A stamtąd już prosta droga do raju. Nikt nam tego nie zafunduje. To jest nasza własna droga. Bardzo często się zdarza, że ludzie, którzy są zakleszczeni w systemie religijnym, nie są w stanie pojąć tego, że sami muszą zapracować na swoje zbawienie, czyli na podniesienie stanu swojej świadomości. Po czym jest to zbawienie? Po prostu podniesienie stanu swojej świadomości. Nie ma wiecznego potępienia. Z każdego piekła można się wydostać. Obojętne, czy to jest piekło pedofilskie, czy to jest piekło nadużyć seksualnych różnego rodzaju, czy to jest piekło zabójców, czy to jest piekło złodziei. Z każdego można wyjść. Czy psychomanipulatorów. Piekieł jest tyle, ile jest dewiacji naszych zachowań. Trafimy tam, gdzie po prostu najlepiej pasujemy. Ale jeżeli będziemy już tutaj dbać o swój rozwój, ezoteryka to nazywa rozwojem duchowym, a ja to nazywam rozwojem naszej świadomości. Jeżeli będziemy rozwijać naszą świadomość, może się zdarzyć, że od razu bez żadnych problemów trafimy do centrum przyjęć. I od razu muszę się pochwalić, mój mąż trafił bezpośrednio do centrum przyjęć i tam się spotkaliśmy. Mało tego, że trafił do centrum przyjęć, on był już doskonale zapoznany z tym, jak funkcjonuje rzeczywistość. W związku z tym pierwsze, co zrobił, to stworzył sobie to, co kocha. I na tym polegał jego proces przystosowywania się do nowej rzeczywistości. I każdy z nas ma taką szansę. To nie musi być współmałżonek, ale na ogół ludzie się dobierają w pary tak, że sobie wzajemnie pomagają. I dopiero wtedy, kiedy sobie wzajemnie pomagamy, już w obrębie rodziny, a nie stwarzamy sobie piekło na ziemi, to już podnosimy swoją świadomość. Gdy angażujemy się w życie społeczne, podnosimy swoją świadomość. Ale życie społeczne to nie jest życie partyjne.
To są dwie różne rzeczy, o czym też się przekonamy w kontakcie z kosmitami. I teraz się zastanawiam, czy nie warto byłoby przerwać po to, żeby rozpocząć już, można powiedzieć, oczko wyżej, ale szybciej. Jak najbardziej. Więc ja tylko dodam na koniec, że na Facebooku funkcjonuję pod pełnym nazwiskiem Danuta Adamska-Rutkowska. Nie ukrywam się. Nie ukrywam się również dlatego, ponieważ jeżeli korzystam z nauki, to muszę jednocześnie udowodnić, że mam do tego prawo. Po prostu całe moje życie upłynęło pod znakiem rozwoju naukowego. I nawet mogę powiedzieć, że rozwój naukowy doprowadził do tego, że zainteresowałam się tym, co ezoteryka nazywa rozwojem duchowym, czyli podnoszeniem stanu swojej świadomości. I tego wszystkim Państwu życzę. Dziękuję Ci, Danusiu. Chyba też ten kanał i nasze spotkania służą temu, aby właśnie podnosić świadomość nie tylko naszą, bo myślę, że przez wspólną rozmowę my sobie też bardzo dużo pomagamy. Natomiast jakby chcemy też dzielić się swoimi przeżyciami i wiedzą z innymi. I każdy, kto chce z nami rezonować, to zapraszamy. Dziękuję Ci za dzisiejszy odcinek. Następny odcinek już poświęcimy kosmitom i będzie miał dokładnie taki sam wstęp, jak i dzisiejszy. To znaczy, zobaczycie Państwo przed swoim filmem zawsze dwie czaszki, ludzką i czaszkę kosmity. Czaszkę, która została znaleziona w miedzianym kanonie w Meksyku. Została przebadana, z całą pewnością nie jest to czaszka ludzka. A o tym, czego się możemy dowiedzieć od kosmitów i czego się dowiedzieliśmy również wtedy, kiedy analizowaliśmy to, co się przydarzyło ludziom, którzy nawiązali kontakt z kosmitami, to już będziemy rozmawiać w następnym odcinku. I też postaramy się, żeby był krótki. Do zobaczenia. Do zobaczenia.